totally impressive. I use them. Yeah. I use them when I was collecting my just similar age. And they were very happy because they go out from the lesson. Yeah. We were all very happy. Myślę, że zaraz zaczniemy. Mamy małe opóźnienie, za które bardzo przepraszam. Myślę, że jest to przerwa techniczna. Także za chwilkę zaczynamy. Najprawdopodobniej czekamy jeszcze na jedną grupę licealną, która chyba właśnie nadchodzi. Yeah, they put, well, these were first years doing basic biology. So, basic, so, so I know how funny it is. Yes, that is. We are very specific. Dwie minutki. Jeszcze możemy zacząć. Dobrze, bo tu się nic nie wyświetla, ale zaraz będzie, tak? A, okej, dobra. Dwie minutki. Kochani, chodźcie na sam, że jestem już tutaj na scenie. Chodźcie do parka. Tak, chodźcie na autobusie. Oh, yeah. So I think Exciting. we'll start a lot of projects. Your colleagues Yes. very exciting. In the cancer, yes, exactly. Yeah. He's young, but so very enthusiastic also. Yeah. They are very well going to push very funny. He just wants to do something. And also involved in the nutrition study, nutritional cancer study. Nice cooperation. So it's good to cooperate together. I rely on him.
Yeah, good. Yes, exactly. Working by themselves. Doing a very job. Yeah, to share some knowledge, share Absolutely, information, I mean, experience. O, we have this. Mamy to, udało się. Witam Państwa na wykładzie profesora Johna Manninga ze Swansea University. Jest to trzeci, niestety ostatni wykład z cyklu wykładów pana profesora w naszym mieście i w naszej uczelni, ale bardzo wyjątkowy z uwagi na Państwa udział, czyli uczniów liceów, głównie myślę klas maturalnych, szkół patronackich Uniwersytetu Medycznego, a także szkół, które myślę, że niedługo zaliczą się do tego grona. I mam nadzieję, jestem przekonana, że ten wykład będzie dla Państwa pomocny w wyborze naukowej drogi życia. Professor, again, we welcome you in our university and we are all ears. Can you hear me in the back? Can you, somebody, Czy słyszą Państwo Pana Profesora? Tam osoby szczególnie siedzące z tyłu. can you raise your hand? Tell me that. Proszę podnieść ręce, jeśli Państwo słyszą. Can you hear me? Yes? Very good. I'm very pleased to be here in Łódź. Have I pronounced that correctly? Bardzo się cieszę, że jestem, że mogę być tutaj w Łodzi. Czy wymawiam nazwę naszego miasta prawidłowo? Is that a no? I think that's yes. I'm sorry I will not talk to you in Polish, but we have a very efficient translator here. So I will say something in English, and my colleague will say something in Polish, and we'll get along, I hope. Bardzo przepraszam, że nie będę prowadził wykładu w języku polskim, ale mamy tutaj, jak widać, tłumacza, który będzie dla Państwa interpretował cały wykład. Okay. Now, I'm going to talk to you about this trait in the fingers, this trait which we call digit ratio, or 2D, 4D. Będę dziś mówił o cesze, o tak charakterystycznej naszych dłoni, a w szczególności tak naprawdę palców dłoni, który nazywa się w skrócie wskaźnikiem 2D do 4D, czyli inaczej stosunkiem długości palca wskazującego do palca serdecznego. Okay, so why do we call it 2D, 4D? Well, the 2D refers to the second finger, the second digit. I jak już powiedziałam, nazwa pochodzi stąd, że skrót 2D odnosi się do palca drugiego, czyli wskazującego. And the 4D refers to the fourth digit, so it's 1, 2, 3, 4, and that is the ring finger. A oczywiście skrót 4D oznacza palec serdeczny, czyli czwarty palec. Now, what is important about these two fingers? Well, we think that the 4D, the ring finger, contains information about the amount of testosterone you've had before birth, round about the end of the first trimester. Dlaczego szczególnie ważny jest palec serdeczny? Uważa się, że on odzwierciedla, czy daje nam pewne informacje o ilości testosteronu, jaka wystąpiła jeszcze w okresie prenatalnym, mówiąc ściślej, w pierwszym trymestrze ciąży pomiędzy 8 a 12 tygodniem. So, testosterone tends to cause the digit to grow fast. And another hormone, the hormone estrogen, tends to reduce the amount of growth in the finger. So, for the fourth digit, if it's long, it indicates lots of testosterone. So, long fourth finger, lots of testosterone.
Testosteron powoduje wzrost palca serdecznego, natomiast estrogen hamuje ten wzrost. Tak więc długość palca serdecznego mówi nam o ilości wytwarzanego testosteronu. So, if we want to know how much testosterone and how much estrogen you've had before birth, we look at the relative lengths of these two fingers. Okay? The second digit is not substantially affected by these two hormones. So, if you calculate digit ratio, you take the length of the second digit and divide it by the length of the fourth digit. So, second digit divided by fourth digit gives you the ratio. Second digit divided by fourth digit. Testosteron wpływa, jak już powiedzieliśmy, na długość palca serdecznego, natomiast palec wskazujący jak gdyby testosteron nie wpływa na długość palca wskazującego. Dlatego, jeśli chcemy się dowiedzieć, jaki poziom testosteronu i estrogenu został wyprodukowany jeszcze u nas na etapie prenatalnym, przed urodzeniem, wówczas musimy podzielić, jak gdyby ustalić proporcje pomiędzy długością palca wskazującego a palca serdecznego. So the longer your fourth digit, the lower the ratio. Okay? Im dłuższy jest palec czwarty, tym niższy ten wskaźnik 2D do 4D. Therefore, we get a difference in ratios between the sexes because males, during the first trimester of development in utero, have more testosterone than females. Stąd też mamy różnicę w tym wskaźniku widoczną u obydwu płci. Mężczyźni na tym etapie prenatalnym mają wyższy poziom testosteronu niż kobiety. So here we have a male. He's got quite a long ring finger, which is longer than his index finger. Okay? Tutaj widzimy zdjęcie dłoni męskiej i widzimy, że na tym zdjęciu palec serdeczny jest dłuższy od palca wskazującego. And here we have a female, and her ring finger is almost the same length as her index finger, so our ratio is almost 1. So the difference between males and females, low ratio, lots of testosterone, high ratio, very little testosterone. Na drugim zdjęciu widzimy z kolei dłoń kobiety i tutaj, jak widać, nie ma większej różnicy pomiędzy długością palca wskazującego a palca serdecznego. Jak widzimy, są one prawie równe. Stąd też ten wynik tutaj równa się prawie 1, tak? Czyli u mężczyzn wyższy poziom testosteronu, natomiast u kobiet oznacza to niższy poziom testosteronu. Okay, now you can look at this in humans, but you can also look at it in mice, in rats, in monkeys, in pigs, in lizards, and even in cows, okay? Because all of those animals have fingers. So lots of different animals, same effect. Można zaobserwować tę prawidłowość nie tylko u ludzi, ale także u zwierząt. Jak na przykład u myszy, szczurów, u małp, u jaszczurek, także u krów. Here we have an illustration of the principle of this. This is a male hand, and you can see his ring finger
is much longer than his index finger. And Tutaj this is sorry. Okay. This is because he's had lots of testosterone. Tu znów mamy zdjęcia ilustrujące tę zależność. Widzimy dłoń męską, w której palec serdeczny jest dłuższy od palca wskazującego, co oczywiście oznacza wysoki poziom testosteronu przed narodzinami. Here we have a typical female hand, and you can see her ring finger is approximately the same length as her index finger. So low testosterone. Na drugim zdjęciu z kolei widzimy dłoń kobiety i tutaj widać, że palec serdeczny i palec wskazujący są mniej więcej tej samej długości, co oznacza niski poziom testosteronu przed urodzeniem. Sometimes you can see this very clearly by just looking at a hand. Okay? If you look at this hand, this is a male, and there is a big difference between those two fingers. And you find this in very good athletes. You look at very good athletes, particularly long-distance runners, and see a difference of about a centimetre between the length of their ring finger and their index finger. So, good athletes, long ring finger. Czasami ta różnica pomiędzy długością palca wskazującego a serdecznego jest widoczna na pierwszy rzut oka. Widać ją szczególnie bardzo często u sportowców. Palec serdeczny u sportowców jest dużo dłuższy od palca wskazującego. Czasami ta różnica wynosi nawet 1 centymetr. Right, so there's a difference between males and females in this trait, but there is also a difference between ethnic groups in this trait. So here are samples of children, different ethnic groups. Ta różnica dotyczy nie tylko płci, ale także grup etnicznych. I tutaj mamy przykład, wykres prezentuje 761 dzieci, jak widzimy w wieku od 5 do 11 lat, różnej płci i reprezentujących różne grupy etniczne. So here we have Chinese, Han, Arabs, Berbers, Uyghurs, who are descended from Turkish people, and Jamaicans. And you can see amongst black people, they have a very low ratio, around about 0.93. Lots of prenatal testosterone. As you go up this, I'm losing my pointer. Mamy tutaj, na wykresie są podane przykłady Chińczyków Han, Berberów, czy też to jest rdzenna ludność w Berberii, czyli w Afryce Północnej. Następna grupa to Ujgurzy i Jamajczycy. Jak widzimy, wskaźnik u przedstawicieli rasy czarnej, czarnoskórych osób jest wysoki, niski, przepraszam. I've lost my pointer. I think the take-home message from this is that white people have lower testosterone levels before birth than black people, and also East Asian people, such as Chinese and Japanese. They have high levels of testosterone before birth. So, white people, less testosterone. East Asians, Japanese, Chinese, and black people have high testosterone before birth. So there is an ethnic difference in the trait, as well as a sex difference in the trait. So ethnic difference as well as a sex difference. Różnica
dotyczy, jak już powiedzieliśmy, nie tylko płci, ale także grup etnicznych. Osoby czarnoskóre mają wyższy poziom testosteronu przed urodzeniem niż przedstawiciele rasy białej. Podobnie wyższy poziom mają osoby pochodzące ze wschodniej Azji. In addition to a sex difference and an ethnic difference, there is also a national difference, a difference between countries, between nations. These are 29 nations, mainly European, mainly white, with different levels of prenatal testosterone. So at the top, these are nations with relatively low prenatal testosterone, and at the bottom, nations with relatively high prenatal testosterone. So at the top there, Bulgaria, Turkey, Hungary, quite low prenatal testosterone. At the bottom, New Zealand, Iceland, Australia, Portugal, quite high prenatal testosterone. Różnica dotyczy nie tylko grup etnicznych, ale widzimy ją także w zależności od nacji, czyli przedstawicieli poszczególnych krajów. I na samym dole tej skali znajdowały się osoby o wysokim poziomie testosteronu przed narodzinami, natomiast w górnej części wykresu znajdowały się osoby, na przykład przedstawiciele Bułgarii, o niskim poziomie testosteronu przed narodzinami. Well, I got my pointer back. Right, so what I'm going to do is I'm going to focus on sport, and I'm going to tell you something about sport in relation to digit ratio. I could tell you things about disease and frighten you and send you home with nightmares, but I won't, okay? I'll talk about sport because that's a nice, happy kind of thing, and it's a Friday today, at least I think it's a Friday, and you can go home, have a nice weekend, and be happy. So here is an elite sportsman, a very good sportsman, a big wave surfer. I had to go out there and take a photograph of this man, which was a terrible thing I had to do, but I flew to Los Angeles, and we were sitting on the beach having a barbecue, and I took a picture of his hand. And then I came back and put my expenses claim into the university. Okay, I will. Look at his fingers. Będę się koncentrował na sporcie i to, jaki związek ze sportem ma wskaźnik długości palców. Mógłbym oczywiście opowiadać Państwu o chorobach, ale nie chcę Was przestraszyć, żebyście wrócili do domu i potem cierpieli na nocne koszmary. Poza tym jest piątek, więc będę mówił o sporcie, bo to przyjemniejsze. To na zdjęciu widzimy sportowca wysokiej klasy surfera, któremu zrobiłem zdjęcie na plaży. You didn't tell them about my expenses. No, not at all. Right, okay, so there is a difference of about a centimetre between this finger and that one. Lots and lots of testosterone. Na tym zdjęciu widzimy wyraźnie ogromną różnicę pomiędzy długością palca serdecznego a wskazującego, wynoszącą około 1 cm. Czyli znów potwierdza tu się stwierdzenie, że poziom testosteronu przed urodzeniem był bardzo, bardzo wysoki. It's also important to know that this trait is much more powerful if you look at the right hand rather than the left hand. So this particular sportsman has a more masculine, more testosteronized ratio in his right hand compared to his left. And that's again an indication
he's had high testosterone before birth. So right hand more sensitive to testosterone than left. Right hand more sensitive to testosterone than left. Jeszcze istotniejszą informacją i wpływem to, jaki testosteron ma na długość palców, jest związany z prawą ręką. Tutaj też widać właśnie wyraźnie tę różnicę w prawej dłoni, co oznacza znów, że poziom testosteronu był bardzo wysoki. I ma to, jak gdyby, ta różnica wskaźnika w prawej dłoni ma jeszcze większe znaczenie. So if we look at specific sports, and this is long distance running, okay? And these are data from a number of male runners, and this is the average finish position across 5 races, the average finish position across 5 races. Ten wykres prezentuje konkretne dane dotyczące konkretnej dyscypliny sportu, a mianowicie wyścigów długodystansowych i widzimy tutaj duże różnice w czasach czy ukończeniu biegu pomiędzy biegaczami płci męskiej reprezentującymi różne rasy. Here you have men with lots of testosterone, low digit ratio. Tutaj mamy oznaczenie zawodników płci męskiej, którzy mają wysoki poziom testosteronu. These 3 individuals have finished in the first 5 each time they run these 5 races. But at the other end, these individuals have had low testosterone and they have finished round about 35th rather than in the top 5. Po lewej stronie wykresu mamy 3 zawodników, którzy ukończyli wyścig w pierwszej piątce, natomiast po drugiej stronie wykresu, po prawej stronie mamy informacje czy dane dotyczące zawodników, którzy ukończyli ten bieg na końcu, tak? Czy to w sensie raczej na pozycjach 30 czy 34, nie w pierwszej piątce. The reason that there are these big differences is that low digit ratio, lots of testosterone, enables runners to train more frequently. So różnice w wynikach są spowodowane tym, że wysoki poziom testosteronu, czyli niski poziom wskaźnika długości palców pozwala sportowcom na częstsze treningi. So lots of testosterone. Tu w tym przypadku wysoki poziom testosteronu. Many training sessions per week. Wiele treningów w ciągu tygodnia. Low testosterone. Niski poziom testosteronu. Few training sessions per week. Mało treningów w ciągu tygodnia. Now I'm very keen on football, so I've put something in about football. Jestem wielkim fanem piłki nożnej, więc powiem coś o piłce nożnej. Unfortunately, as usual, England's not doing all that well, but these are the number of appearances. No, jak zwykle, niestety, Anglia nie radzi sobie aż tak dobrze w piłce nożnej, ale niniejszy wykres prezentuje liczbę udziału w turniejach, w zawodach międzynarodowych. International appearances for England, Scotland, Wales, Northern Ireland and Eire.
In other Doty- words, United Kingdom plus era. United Kingdom plus era. Dotyczy on 61 zawodników reprezentujących Zjednoczone Królestwo, Anglię, Szkocję, Walię, Irlandię Północną i Irlandię. So this player Ten gracz, ten zawodnik lots of prenatal testosterone, miał wysoki poziom testosteronu przed urodzeniem. played 110 times for England. Zagrał dla Anglii, w reprezentacji Anglii 110 razy. This player, Ten zawodnik, low prenatal testosterone, który miał niski poziom testosteronu przed urodzeniem, played once. zagrał tylko raz. He was no good. I tak nie poszło mu najlepiej. I won't tell you who he is. Nie powiem wam, kto to był. If we take out Scotland and Wales and Northern Ireland and Southern Ireland, Okay. and just leave England, we get the same results basically. Jeśli pominiemy w tych statystykach Anglii, weźmiemy pozostałe kraje Zjednoczonego Królestwa pod uwagę, no widoczne są mniej więcej podobne wyniki. Well, no, I won't tell you about that. I don't want to discuss it. Nie będę mówić o tym. So, if you look at individuals, particularly men, you can divide them into, if you like, low digit ratio, high prenatal testosterone, lots of prenatal testosterone, and high digit ratio, not so much prenatal testosterone. These things are not just advantageous, they can be disadvantageous. So a balance of advantage and disadvantage. Okay? So advantage and disadvantage. Możemy mężczyzn podzielić na tych, którzy mają wysoki poziom testosteronu przed urodzeniem, czyli niski wskaźnik długości palców, oraz na tych, którzy mają niski poziom testosteronu przed urodzeniem, czyli wysoki wskaźnik długości palców. Zarówno przy niskim, jak i wysokim wskaźniku poziomu testosteronu istnieją pewne zalety i wady. So if you are a male with lots of prenatal testosterone and low digit ratio, these are some of the advantages. W przypadku mężczyzn o wysokim poziomie testosteronu i niskim wskaźniku długości palców widzimy tutaj pewne zalety. Jak na przykład I've lost my pointer again. wysokie, Wait a minute. Oh, it isn't. wysokie These are osiągnięcia, the advantages. Good sport performance, wysokie osiągnięcia w sporcie, protection against heart disease, ochrona przed chorobami serca, success in selling shares and making money, sukcesy na polu finansowym, jak na przykład w sprzedaży akcji i transakcjach they finansowych. don't tend to smoke, Z reguły nie palą papierosów. they produce lots and lots and lots and lots and lots of sperm, Produkują ogromne ilości spermy. they have big families, Mają duże rodziny and they're very attractive i mają powodzenie to ladies. u płci przeciwnej, u kobiet. But Jednak they have disadvantages. są też niekorzystne strony. They have a tendency to develop autism, Wykazują skłonność do autyzmu. and they tend to be hyperactive, Cechują się nadpobudliwością, and suffer from ADHD, cierpią na ADHD, they tend to drink a lot of alcohol, często piją dużo alkoholu, they tend to be sensation seeking and impulsive,
potrzebują silnych wrażeń i czasami są impulsywni. They tend to be physically aggressive, Wykazują też agresję fizyczną and they tend to suffer from prostate cancer. niestety mają też skłonność do raka prostaty, są na niego podatni. Right, so we have balances of advantages and disadvantages, and this is the reason why all males are not high testosterone males, and all males are not low testosterone males. There are pluses and minuses associated with this trait. Z tą cechą, jak widzimy, wiążą się zarówno pewne korzyści, jak i słabsze strony, czy negatywne aspekty. Dlatego też nie wszyscy mężczyźni mają wysoki poziom testosteronu i nie wszyscy mężczyźni mają niski poziom testosteronu, a co za tym idzie, odpowiednie wskaźniki. Now, one of the interesting things about the trait is it tells us about testosterone, but not about the amount that adults are producing currently. Ta cecha, czyli długość palców, mówi nam dużo o ilości testosteronu, natomiast nie mówi nam nic o ilości testosteronu produkowanego na etapie dorosłym. So low testosterone males in this room now are not producing any more testosterone. Sorry, low digit ratio males are not producing any more testosterone at the moment than high digit ratio males. Czyli mężczyźni znajdujący się tutaj na tej sali o niskim wskaźniku długości palców nie produkują w tym momencie więcej testosteronu niż mężczyźni o wysokim wskaźniku długości palców. So why are they better at sport? Well, maybe the answer is that low digit males, high testosterone males, produce testosterone in very large amounts when they are challenged. Dlaczego więc osoby reprezentujące tę pierwszą grupę, czyli o niskim wskaźniku palców, wysokiej ilości testosteronu, są lepsi od innych? Ponieważ lepiej potrafią stawić czoła w sytuacji wyzwania. So playing a football game, playing a rugby game, running a 10,000 meters race, running a marathon, or getting into a fight is a challenge, a physical challenge. And males produce a very large amount of testosterone when they are challenged. Czyli wszystkie takie sytuacje, jak udział w sportach, czy to mecz piłki nożnej, rugby, czy maratony, biegi, powoduje produkcję testosteronu, gdyż wiąże się to z konkretnym wyzwaniem, któremu muszą stawić czoła w tej sytuacji. So if males are playing games of rugby, for example, you have a lot of aggression. It's a very, very intense challenge. W przypadku zawodników rugby chociażby możemy zaobserwować wysoki poziom agresji, gdyż wiąże się to z ogromnym wyzwaniem fizycznym. So in order to look at this and to answer the question, does digit ratio tell us how much testosterone is produced under challenge? One could do this experimentally. So we can look at some kind of challenge, might be a physical challenge or some kind of mental challenge, and look at increases in testosterone. And the prediction is that low digit ratio, long ring finger males will produce more testosterone when challenged than males with a short ring finger. Możemy sprawdzić znaczenie tego wskaźnika długości palców
w sytuacji konkretnego sportowego, na przykład wyzwania. I widzimy wówczas, że osoby, mężczyźni o niskim wskaźniku długości palców, czyli niskim wskaźniku 2D do 4D, wyprodukują w momencie wyzwania, któremu muszą stawić czoła, wyższy poziom testosteronu. So there's a number of ways to challenge males. You can, for example, show them an aggressive video. Jest wiele sposobów, w których można postawić pewne wyzwanie uczestnikom takiego badania. Jednym z nich jest zaprezentowanie im filmu. This is an example. We show them an aggressive video with lots of rugby challenges. W tym badaniu, które przeprowadziliśmy, pokazaliśmy im film wideo, który prezentował zawodników rugby, ich agresywną grę. So 4 minutes of these challenges. Ten film trwał 4 minuty. After watching a 4-minute video with rugby challenges, this is what happens to testosterone. Zobaczmy, co dzieje się z poziomem testosteronu u mężczyzn po obejrzeniu filmiku prezentującego agresywne zachowania zawodników rugby. Okay. And this is what happens if the subjects are non-sports science subjects. Testosterone goes up like that, but sports science students, they've seen it all before and it didn't really have much effect. But the average goes like that. After watching 4 minutes of a violent video. Po środku mamy wartości uśrednione, natomiast prezentujące średnią, natomiast na tym wyższej uplasowanej kresce mamy, jak widzimy, studentów nauk ścisłych, nie uprawiających sportu, poniżej studentów nauk ścisłych uprawiających sport. You can show them anything which is aggressive. If you watch rugby games in New Zealand, for example, before they start the game, they have a haka. Anybody seen a haka? No? All right, I won't talk about this. In order to kind of have a control for this, you have a non-aggressive video. Okay, so a video in which butterflies are flying around, and soft music, and low lights. Aby zweryfikować wpływ tego filmu ukazującego agresję, musimy przeprowadzić również badania na grupie kontrolnej, której przedstawiono film nie prezentujący żadnych zachowań agresywnych. Były tam zdjęcia motyli, łagodna muzyka w tle. Basically, after a control video, your participants go half asleep and their testosterone levels go down. Po takim filmie, czyli nie nacechowanym w ogóle agresją, zazwyczaj biorący udział w badaniach prawie zasypiają, a ich poziom testosteronu spada. So then you ask these participants questions about how aggressive they feel, and the ones that have watched the aggressive video report high aggression, and the ones that have watched the control video with the butterflies, they report low aggression. Po obejrzeniu tych filmów uczestnicy badania zostają zapytani, jak oceniliby swoje poczucie, swój stopień agresji. I ci, którzy oglądali film nacechowany agresją, stwierdzają, że
czują w sobie wysoki poziom agresywności, natomiast ci, którzy obejrzeli film bez prezentowania agresji, oczywiście u nich poziom agresji nie wzrasta w żaden sposób. However, the important point about this is that the digit ratio of the participants controls the change in aggression and the change in testosterone levels. Co jest ważne, wskaźnik długości palców u biorących udział w badaniu w pewien sposób kontroluje zmiany w poziomie agresji i zmiany w poziomie testosteronu. So, low digit ratio, lots of prenatal testosterone, an aggressive video produces lots of testosterone in those individuals. So they start out with relatively low testosterone, they watch a violent video, and their testosterone goes up. Czyli u mężczyzn z niskim wskaźnikiem długości palców, czyli wysokim testosteronem, po obejrzeniu agresywnego filmu, tak prezentującego agresję, ten poziom testosteronu od razu znacząco wzrasta. However, men with feminized digit ratios, who've had low testosterone before birth, don't react to aggressive videos in the same way. And they don't react to physical challenges in the same way. Jednakże mężczyźni o tak zwanym kobiecym wskaźniku długości palców, czyli z niskim poziomem testosteronu, nie reagują na prezentowaną agresję czy na fizyczne wyzwanie w ten sam sposób. So you can take this idea and look at it actually in games of rugby, in games of football, and so on. And we find that as players start the game, their testosterone levels go up. And the amount of testosterone they produce during the game is dependent on their digit ratio. Możemy zaobserwować, czy zwrócić uwagę na tę cechę podczas meczu rugby. Widzimy, że na początku meczu poziom testosteronu u zawodników wzrasta. So low digit ratio men who play football, who play rugby, who run long distance races, as they start the challenge, because the performance is the challenge, they start to produce very large amounts of testosterone. Mężczyźni, sportowcy o niskim wskaźniku długości palców, kiedy rozpoczynają grę, czy to będzie mecz piłkarski, czy mecz rugby, czy też bieg długodystansowy, na przykład, czy wyścig, na początku samym ci sportowcy zaczynają produkować od razu wysokie ilości testosteronu. So, in order to conclude, the first point is that high performance in sport is associated with long ring fingers relative to the length of the index fingers. Czyli możemy wysnuć wniosek, że wysokie osiągnięcia w sporcie są powiązane z długością palca serdecznego. Participants in sport experience physical and mental challenges. Sportowcy podczas zawodów czy gry doświadczają wyzwań zarówno fizycznych, jak i mentalnych. In general, these challenges are associated with short-term increases in testosterone. Te wyzwania są zazwyczaj powiązywane z krótkotrwałym wzrostem testosteronu. These short-term increases in testosterone
are associated with higher aggression, ten krótkoterminowy wzrost poziomu testosteronu jest również powiązywany, czy wiąże się z wyższym stopniem agresji, increased strength, zwiększoną siłą and greater cardiovascular efficiency. i większą wydolnością sercowo-naczyniową. Okay. Thank you very much for listening. Bardzo dziękuję za uwagę. Mają Państwo unikalną okazję zadać profesorowi pytanie. Oczywiście proszę się nie wstydzić, możemy po polsku, a mamy pomoc. Także jeżeli ktoś z Państwa ma pytanie, to jest to jedna w swoim rodzaju okazja, żeby je zadać. We don't see. Yes, there is one. You'll have to wait. Hello, were there any research done with women? Yes, there has been some, and we're doing more and more with women. Women have short-term increases in testosterone as well as men, but they're not as marked as in men. Nevertheless, they do occur. So if you look at women turning up for a long-distance race, okay, they will have elevated testosterone, but not as much as the male runners. Pani zapytała o to, czy przeprowadzono jakieś badania na kobietach. Profesor stwierdził, że tak, wykonuje się takie badania, ale u kobiet uprawiających sport te różnice, czy wzrost poziomu testosteronu, chociaż występuje, nie jest aż tak wyraźny i duży jak u mężczyzn. Also, women athletes have longer ring fingers than women who don't participate in sport. Sportsmenki, czyli kobiety uprawiające różne dyscypliny sportu, mają także dłuższe palce serdeczne niż kobiety nie uprawiające żadnego sportu. And many women athletes, elite women athletes, have digit ratios similar to those of men. I kobiety, sportsmenki znajdujące się na liście tych najlepszych mają wskaźniki długości palców bardzo podobne do sportowców płci męskiej. Okay. Could you talk about the diseases associated with the digit ratio? Could I talk about? You should have come to my lecture 2 days ago. there are lots of them. Heart attack, for example, in men, in younger men, men who've got a long ring finger are protected against early heart attack. So if you've got a short ring finger and a relatively long index finger and you're male, you are slightly more likely to have a heart attack as a young man. Pani zapytała tutaj, zwróciła się z prośbą, czy pan profesor mógłby opowiedzieć coś o chorobach związanych z wskaźnikiem długości palców. Profesor przeprowadził taki wykład 2 dni temu, ale tutaj znów, tak jak już wcześniej wspomina o chociażby związku wskaźnika palców i chorobach serca. Osoby o dłuższym palcu serdecznym są nieco mniej narażone na chociażby zawał serca
natomiast te, które mają krótszy palec serdeczny, mogą przejść zawał serca w młodszym wieku. So that's an advantage of having a long ring finger if you're a man. However, an example of a disadvantage is that you're more likely to get osteoarthritis of the knees. Są zalety, są oczywiście i wady związane z dłuższym palcem serdecznym u mężczyzn. Z jednej strony tacy mężczyźni są w pewien sposób chronieni przed zawałem serca, natomiast mogą u nich wystąpić choroby reumatyczne kolan Or cancer of the prostate. lub też rak prostaty. If you're a woman and you've got a long index finger relative to your ring finger on your left hand, there is a link with relatively early breast cancer. W przypadku kobiet, które mają dłuższy palec serdeczny w porównaniu z palcem wskazującym, istnieje jak gdyby związek, a raczej ryzyko raka piersi. These are tendencies, they're just tendencies, tiny tendencies. So don't go home and say, my God, I'm going to get breast cancer, or I'm going my knees are creaking as I walk up the stairs. These are just tendencies, and the reason I didn't tell you all this is that I don't want you to go home depressed, or I don't want you to go home and measure your partner's fingers and say, oh well, sorry, you're not for me because you're not fertile, or you're very ugly, or whatever. These are tendencies. We all know, right? We all signed this here. We all know that when we're talking about tendencies, we're talking about probabilities. I can't look at your hand and tell you what you're going to be, or what you've been. That's fortune telling. What we're in the business of is looking for reasons why some people get certain diseases, some people are better at certain things than others, and what is the etiology of this? What is the causation of this? Is it something to do with what happened to us a long time before we were actually born, around the end of the first trimester? Sorry, I said a lot. Pamiętajmy, że mówię tylko tutaj o pewnych tendencjach. My jako naukowcy po prostu je badamy. Chcemy w pewnych przypadkach, w przypadku pewnych chorób po prostu znaleźć pewne zależności, ustalić etiologię, czyli przyczyny na przykład powstawania pewnych chorób. Nie chcę, abyście teraz wrócili do domu z poczuciem smutku, depresją, że ojejku, moje palce wyglądają tak, na pewno na coś poważnego zachoruję, albo nie mówili swoim potencjalnym partnerom, nie wyjdę za ciebie za mąż, nie ożenię się z tobą, bo pewnie nie jesteś zbyt płodny, albo jesteś brzydka czy brzydki. To nie o to chodzi, to są pewne tylko tendencje, a zadaniem naukowców jest badanie ich w poszukiwaniu przyczyn różnych chorób i zależności między tym, co dzieje się teraz, a to, co działo się z nami, czy w naszym organizmie na długo wcześniej, czyli w pierwszym trymestrze ciąży. Czy są jeszcze jakieś pytania? That ratio between second and fourth digit telling us about amount which we had in our when we were in our mother before prenatal years, but what it depends on that amount of testosterone while that prenatal period. I can't, We can't hear what you're saying, I'm bardzo afraid. słyszę, co pani mówi. Jaka jest, od czego zależy ta ilość testosteronu w tym okresie prenatalnym? Ona jest, wiemy, że jakby
ta różnica między palcami pokazuje nam, jaka to była ilość, ale od czego to jest zależy, czy ona jest dziedziczna. What does the amount of prenatal testosterone depend on? Because the digit ratio shows us the amount in the prenatal period, but does it tell us something about the reason why a certain level of testosterone occurred or not? Yes, if you look at a male fetus at the age of 8 weeks, it's a tiny, tiny little thing, right? But it has 2 testes, and the testes are producing testosterone. So it's sitting there, and it's about that big, and it's getting a bit bigger, and it's producing testosterone in large amounts. And that's where most of the testosterone comes from in males. In females, the female fetus produces a little, and some of it comes from the ovaries, and some of it comes from the adrenal glands. And some female fetuses produce quite a lot. And there's also environmental influences on the amount of testosterone the fetus produces. If the mother is stressed, for example, if she smokes, if she drinks alcohol, this probably has an effect on the amount of testosterone that the fetus produces. So, a number of things, but the main thing is, for males, the amount that comes from the testes. Oczywiście istnieją różne bardzo czynniki, które wpływają na poziom testosteronu. Jeśli przyjrzymy się płodowi płci męskiej 8-tygodniowemu, który jest oczywiście maleńki, już wtedy na tym etapie płód płci męskiej posiada jądra, które wytwarzają duże ilości testosteronu. Oczywiście u płodu płci żeńskiej również testosteron jest produkowany, natomiast nie w takich dużych ilościach. Jeśli chodzi natomiast o to, jakie jeszcze czynniki mają wpływ na produkcję testosteronu, to są to czynniki środowiskowe. Może oczywiście istnieć związek między poziomem produkowanego testosteronu, a na przykład tym, czy matka będąca w ciąży pali, czy spożywa duże ilości alkoholu. Well, in the beginning of your speech, you mentioned animals. Could you further elaborate on this subject? Does the ratio work the same way with them? And do they show the same tendencies as humans, like aggression, for example? That's an interesting question. First of all, the ratio in general in other animals does show sex differences, but in some species it's the opposite way around. Okay? For example, in rhesus primates, rhesus macaques, the males have got a higher ratio than the females. So it's the opposite way around. But if you look at apes, and I include humans amongst the apes, we're an ape. Or at least I am, I don't know about you. But I'm an ape. Apes, chimpanzees, humans, bonobos, gorillas, orangs, gibbons, they're all apes, and they have digit ratios similar to ours. However, one of the things which affect digit ratios is the kind of mating system that the species has. So if you have a mating system where very successful males can mate with lots and lots and lots of females, such as with gorillas, and for that matter chimpanzees, there is a very big difference in digit ratio. They've got very masculinized digit ratios, very long ring fingers. You look at the silverback
gorilla. You know what a silverback is? Very big male. Yeah, very successful male, lots of females. He will have a very long ring finger. If you ask him nicely, he's showing you his ring finger. But if you look, you can find apes where they pair more or less for life, like gibbons. Right? And gibbons are little apes. Males have longer ring fingers than females, but only just. So, and their digit ratios are quite feminized. So, our mating systems have an effect on digit ratios. So, when you have a mating system where very successful males can mate with most of the females in the group, you have very, very masculinized digit ratios, very long ring fingers, where males and females pair off more or less for life, monogamy. You have quite feminized digit ratios. You can look at digit ratios in rats and mice and so on. We've really only scratched the surface of this, so there's lots of work to do. You can even look at digit ratios in cows. So we've only got two digits. This one is up there like that. So you can do 2D, 3D, 2D, 4D, 3D, 4D. If that's what you like to do, follow cows around in the field with an X-ray machine and look at the bones in their feet. Somebody's just done that recently. Fascinating. I wish I'd done it. Tutaj pani zapytała o to, czy wskaźnik długości palców w przypadku zwierząt wykazuje podobne zależności. Na razie nie przeprowadzono bardzo szczegółowych badań, aczkolwiek podobieństwa są na pewno widoczne w przypadku małp człowiekokształtnych, szympansów, goryli, gibonów. Zależy to również od gatunku. U niektórych gatunków zwierząt te zależności są przeciwstawne, jakby przeciwne niż u ludzi. Natomiast w przypadku chociażby goryli płci męskiej, osobników, które zmieniają często partnerki, bardzo widoczna jest różnica pomiędzy długością palca serdecznego a wskazującego. Te goryle mają bardzo długie palce serdeczne. Natomiast na przykład chociażby w przypadku gibonów, tutaj te cechy, ten wskaźnik długości palców jest bardziej sfeminizowany. Ma to związek również z systemem u tych zwierząt łączenia się w pary, bo w przypadku gibonów te małpy na przykład wiążą się na całe życie i tutaj widoczny jest właśnie wyższy wskaźnik długości palców, czyli niższy poziom testosteronu. Ale to na razie jeszcze należy dokładnie zbadać, bo nie były to gruntowne badania do tej pory. Myślę, że zostali Państwo zainspirowani do dalszych badań. I'm sorry I got carried away with gorillas and things. Bardzo dziękujemy, że byliście tutaj z nami w tym dniu i proponuję na koniec jeszcze raz takie naprawdę serca brawa dla Pana Profesora, bo to jest jego ostatni koncert.